świata już nie ma, on się kończy. No, przed nami trudny czas. W tym momencie możemy zostać kompletnie bez energii. Przed nami trudniejsze lata. Dywidenda pokojowa została wyczerpana. Czy w Niemczech pojawi się recesja, jakaś katastrofa gospodarcza, bo nie wygląda to za ciekawe. To oczywiście oznacza także olbrzymie problemy dla Polski. Walka ta w dłuższej perspektywie będzie kształtować przyszłość stosunków międzynarodowych. Polacy z Niemcami się nie lubią. Że już są w Afryce niemieckie fabryki zielonego wodoru, stworzenie takich państw formalnie niezależnych od Niemiec, ale de facto od Niemiec uzależnionych. I Niemcy są teraz w fazie przestawiania się w gruncie rzeczy na coś zupełnie nowego. Niemcy mają najnowocześniejszy XIX-wieczny przemysł, bo to się wszystko zaczyna od myślenia. Wy jako Polacy potrzebujecie polubić siebie nawzajem. Poznaj partnera naszego kanału, Slawito. Suplementy diety dla całej rodziny. Link do naszego partnera znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Magdalena Ziętek-Wielomska, prezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona, publicystka, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, działaczka społeczna. Zajmuje się sterowaniem społecznym, cybernetyką i filozofią. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest dr Magda Ziętek-Wielomska. Witam serdecznie. Witaj Magdo, cieszę się na kolejne spotkanie. Ostatnio się widzieliśmy na naszej konferencji widzów naszego kanału, którą zrobiliśmy w Radomsku. Bardzo fajna konferencja, chociaż ja nie będę obiektywny, bo ją organizowałem. A może mi powiesz, Magdo, czy uważasz, że fajnie to zorganizowaliśmy i na scenie, no ta wiedza, która płynęła od ekspertów, jak to twoim okiem? Szczerze? Było super. Bardzo mi się podobało, rzeczywiście. To jest ważne, żeby ludzie mieli okazję spotkać się na żywo i zobaczyć po prostu, że jest więcej osób, które czują to samo, widzą to samo, mają te same problemy i potrzebują siebie nawzajem. Tak, myślę, że to jest istotne, żeby społeczność rosła, żeby się spotykać, żeby mówić o tym, jak wygląda świat, jak wyglądają problemy, ale też szukać rozwiązań, bo to jest ważne, bo myślę, że na wielu kanałach, szczególnie tych mainstreamowych, mówi się o problemach, ale zostawia się to, ucina się i nie ma za bardzo dyskusji, co dalej, jak to rozwiązać, jak wspólnie iść albo odnaleźć się po prostu w nowej rzeczywistości, bo czasami my jako pojedyncze jednostki nie jesteśmy w stanie nic zmienić, ale potrzebujemy się dostosować. No i to jest ważne pytanie, jak się dostosować do tego, co na przykład jest albo nadchodzi. Dziś temat stricte niezwiązany z Polską, tak się wydaje na pierwszy rzut oka, ale jak się bliżej temu przyjrzymy, no to bardzo związany z Polską, z naszą gospodarką, a jeśli z naszą gospodarką, no to z pieniędzmi i też z poziomem naszego życia. Będziemy rozmawiać o naszym zachodnim sąsiedzie, o sytuacji, która dzieje się w Niemczech. Widać tam bardzo duże perturbacje nie tylko w polityce, ale szczególnie przede wszystkim w gospodarce. No i może rzucę od razu pytanie na stół wprost. Czy przed naszym zachodnim sąsiadem, czy w Niemczech pojawi się recesja, jakaś katastrofa gospodarcza, bo nie wygląda to za ciekawie. Zgadza się, nie wygląda to dobrze, przy czym nie jest to jakaś tam chwilowa recesja i chwilowy problem, tylko część olbrzymiej zmiany, w ogóle restrukturyzacji tak naprawdę niemieckiej gospodarki, niemieckiego modelu gospodarczego, co ma bezpośrednie przełożenie na przyszłość Polski, ponieważ ten model gospodarczy, który mamy od 30 lat, w dużej mierze wymyślili dla nas Niemcy. My jesteśmy częścią projektu tak zwanej Mitteleuropy. To jest projekt, który jako właśnie taki projekt istnieje w Niemczech mniej więcej od 100 lat. Esencją jego było stworzenie takich państw formalnie niezależnych od Niemiec, ale de facto od Niemiec uzależnionych, posiadających komplementarną gospodarkę w stosunku do gospodarki niemieckiej, czyli państwa, których gospodarki de facto będą obsługiwać Niemcy. I to jest właśnie polska gospodarka. To nie myśmy sobie wymyślili ten model w gruncie rzeczy w bardzo prosty sposób, taki bez większego oporu i namysłu przyjęliśmy ten pomysł Niemców na nas, prawda? Myśmy de facto weszli w niemiecki pomysł na nas. Duża część społeczeństwa oczywiście miała z tego wymierne korzyści, ponieważ wraz z przyjściem zagranicznego kapitału, firm zagranicznych, niemieckich marketów, czy w ogóle zagranicznych marketów, oczywiście ta stopa życiowa Polaków się podniosła. Wiele
firm polskich funkcjonuje właśnie na potrzeby niemieckiej gospodarki, produkując chociażby różne podzespoły do niemieckich, nie wiem, samochodów, prawda, czy w ogóle całego sektora motoryzacyjnego. I rzeczywiście nas to bardzo mocno pchnęło do przodu, jeśli chodzi o takie podniesienie poziomu życiowego przeciętnego człowieka. Tak to możemy opisać, bo z perspektywy makroekonomicznej wygląda to inaczej, ale teraz to nie będziemy wchodzić. I teraz kwestia jest tego rodzaju, że jesteśmy w momencie, gdzie ten niemiecki pomysł, w ogóle też na siebie, po prostu na Niemcy, on się załamuje ze względu na zmianę całej sytuacji geostrategicznej, na po prostu zupełnie nową sytuację polityczną na świecie i Niemcy są teraz w fazie przestawiania się w gruncie rzeczy na coś zupełnie nowego. No i to oczywiście będzie miało wpływ bezpośredni na naszą przyszłość, ponieważ pojawia się pytanie, jaką my mamy pełnić rolę w tym nowym niemieckim modelu, czy to będzie w ogóle dla nas korzystne i w ogóle na czym to ma polegać. No i to jest ten moment, kiedy w końcu musimy sobie zadawać to pytanie, w ogóle uświadomić sobie to, że jesteśmy częścią pewnego obcego modelu i że ten model się zmienia, bo on jest wymuszony przez zmiany geostrategiczne, no i jakie ma być nasze miejsce w tym nowym niemieckim modelu i jak to się dla nas skończy. No to chciałbym poprosić Cię o to, żebyś też powiedziała naszym widzom, którzy może nie czytają prasy i nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje w Niemczech, bo część ludzi ma dietę niskoinformacyjną i mówi, co mnie tam interesuje, albo nie chcę wiedzieć, no bo i tak nie mam na to wpływu. Więc w kilku takich punktach, Magdo, żebyś powiedziała, co tak naprawdę w tej gospodarce tam się dzieje. Może część z naszych widzów słyszała, że jakieś fabryki się zamykają, że dzieje się coś, do czego nawet Niemcy nie byli przyzwyczajeni, że oni od lat wiedzieli, że te fabryki są, fabryki Volkswagena i tak dalej, ale dzieje się tam jeszcze więcej. Co takiego? Rzeczywiście niemiecki przemysł przechodzi proces bardzo głębokiej restrukturyzacji. Kończy się pewna epoka, można powiedzieć, jak to powiedział kiedyś mój znajomy, Niemcy mają najnowocześniejszy XIX-wieczny przemysł. Niemcy w pewnym momencie, pod pewnym względem zostali w tym XIX wieku, w sensie, że niemiecka dominacja taka gospodarcza dotyczyła przede wszystkim motoryzacji, budownictwo maszyn. To są wszystko właśnie te XIX-wieczne branże przemysłowe, no i przemysł chemiczny, prawda? To tutaj Niemcy rzeczywiście od dawna były liderem, praktycznie od końca XIX wieku. I w gruncie rzeczy przez ponad 100 lat odcinały od tego jakby kupony, prawda? Tutaj czerpały dywidendy właśnie ze względu na swoją przewagę w tych sektorach, ale już jesteśmy w XXI wieku i jeśli chodzi o najnowocześniejsze technologie, Niemcy zostali z tyłu. I teraz jak do tego doszło? Na czym polega właśnie ta totalna zmiana tego niemieckiego modelu? Chodzi o to, że Niemcy zbudowali świetnie funkcjonującą taką machinerię eksportową. Eksportu właśnie samochodu, maszyn, różnych jakichś tam artykułów chemicznych, tak samo sieć marketów, prawda? Tutaj Lidl jako największa taki dyskont w Europie, Aldi, który też w Stanach Zjednoczonych podbija rynki amerykańskie, generalnie maszyna eksportowa. I teraz zobaczmy, to jest w gruncie rzeczy nieduży kraj, 80 milionów ludzi, a Niemcy przez wiele lat z rzędu byli światowym mistrzem eksportu. Światowym mistrzem eksportu. Nie mając jednocześnie własnych surowców, bo Niemcy, prawda, są takim krajem, który rzeczywiście ma tutaj duży problem, bo nie mają surowców naturalnych, niewiele ich mają. I jak to było możliwe, żeby kraj bez surowców, z niewielką w gruncie rzeczy populacją w porównaniu do Stanów, Chin, czy Indii, czy Rosji, mogły stworzyć właśnie taką machinę eksportową. I to właśnie dzięki temu, że inne państwa, inne narody zostały wciągnięte w ten model, zostały, można powiedzieć, zorganizowane tak, żeby ten model tutaj, można powiedzieć, obsługiwały, prawda? I Polska była jednym z takich krajów, które ten model obsługiwały. To właśnie przede wszystkim Grupa Wyszehradzka, jeśli chodzi o Europę, była taką maszyną tutaj produkcyjną, linią produkcyjną dla Niemiec. Tutaj Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, to były te kraje, są ciągle te kraje, gdzie rzeczywiście te niemieckie fabryki zostały pobudowane i myśmy produkowali różne rzeczy, które potem były opatrywane etykietą Made in Germany, prawda, i szły w świat jako niemieckie. Drugi taki ośrodek produkcyjny to Chiny.
I jeszcze jest trzeci, o którym się w Polsce bardzo mało mówi, czyli Meksyk. W Meksyku w tej chwili działa 2100 niemieckich firm. 2100 niemieckich firm działa w Meksyku. Też wiemy dlaczego, prawda? Meksyk ma porozumienie o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą. W Meksyku bardzo tania siła robocza, też wiadomo, gdzieś tam biurokracja pewnie nie bardzo przeszkadza. Wiele rzeczy też można, że tak powiem, inną drogą załatwić, prawda? Więc generalnie to był taki właśnie model neoliberalny. W Meksyku firmy produkowały, potem to było wysyłane do Stanów. I Niemcy rzeczywiście na tym modelu neoliberalnym stworzonym przez Stany Zjednoczone bardzo skorzystały. Bo to był model, który po upadku Związku Radzieckiego stworzyły Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone ponosiły koszty utrzymania całej tej takiej infrastruktury neoliberalnej, bo to kosztuje, prawda? Stworzenie tych wszystkich szlaków handlowych, ochrona szlaków handlowych, pilnowanie pewnego porządku. To są olbrzymie koszta i te koszta ponosiły Stany Zjednoczone. Niemcy za plecami Amerykanów de facto tylko czerpały z tego korzyści. Właśnie budując tę swoją maszynkę eksportową. No i co się popsuło? Popsuło się to, że do gry wkroczyły Chiny, że globalne południe zaczęło się stawiać, zaczęło rzeczywiście kwestionować model hegemonii amerykańskiej i ten model neoliberalny, pokazując, że właśnie ten model neoliberalny powoduje, że bogaci są jeszcze bogaci, a biedni są coraz biedniejsi, że de facto ci, którzy już się wcześniej wzbogacili, są w stanie rozszerzać swoją dominację na innych. No i to zaczęło być kwestionowane. I to jest właśnie teraz ten moment, kiedy hegemonia Stanów Zjednoczonych i ten model neoliberalny zostały całkowicie zakwestionowane i one już w takiej formie nie istnieją. Tego modelu już nie ma, tego świata już nie ma, on się kończy. I to oznacza oczywiście bardzo duże problemy i trudności dla Niemców i konieczność przestawienia tak naprawdę całej swojej gospodarki i stworzenia czegoś zupełnie na nowo. I tutaj, żeby nie zostać gołosłownym, ja chętnie wspomnę o przemówieniu niemieckiego prezydenta Waltera Steinmeiera sprzed 2 lat, z 28 października 2022 roku, w którym dokładnie mówi to, o czym ja teraz powiedziałam. I to jest właśnie o tyle ważne, że to pokazuje, że Niemcy mają pełną świadomość tego, co się dzieje i mają pełną świadomość tego, że przechodzą teraz przez trudności i jednocześnie mają pełną świadomość tego, że muszą wymyśleć coś nowego. I to właśnie Steinmeier w swoim przemówieniu wprost powiedział, że właśnie tutaj akuratnie on to łączy z 24 lutym 2022 roku, czyli kwestia Rosji, Ukrainy, prawda, jako taki moment zwrotny, ale to jest tylko pewien taki symboliczny moment zwrotny, dlatego że z całego przemówienia wynika jednoznacznie, że to jest tylko i wyłącznie symboliczny, ponieważ te zmiany są dużo głębsze i on wprost mówi o tym, że właśnie nikt tak nie skorzystał na tym okresie, tych ostatnich 30 lat właśnie tego neoliberalizmu jak Niemcy. I nawet tutaj przeczytam krótki fragment, gdzie on właśnie podkreśla to, że, cytat, Niemcy, kraj tak mały w skali globalnej i praktycznie pozbawiony własnych zasobów naturalnych, stały się silną, nowoczesną gospodarką o globalnych zasięgach. Dzięki dobrej edukacji, szkoleniom i tak dalej. Dlatego mówię, to były lata, kiedy nam wiatr wiał w plecy. Tutaj przez całe to przemówienie pojawia się ta idea właśnie, że przez te ostatnie dekady Niemcom wiatr, prawda, tam wiał w plecy, czyli pchał do przodu, sprzyjał Niemcom. No i teraz to się zmienia. I on wprost powiedział, tamta epoka się skończyła i skończyła się definitywnie. Tu w ogóle nie ma czegoś takiego, że to jest jakieś chwilowe zawirowanie, chwilowy kryzys. To jest definitywny koniec tamtej epoki. I tutaj wprost wskazuje, jaka jest przyczyna. On wprost mówi, zaczyna się czas konfrontacji, a głównym czynnikiem tej zmiany jest roszczenie Chin do władzy gospodarczej i politycznej. Walka ta w dłuższej perspektywie będzie kształtować przyszłość stosunków międzynarodowych. I dalej mówi, co to oznacza dla nas w Niemczech? Moja odpowiedź brzmi, przed nami trudniejsze lata. Dywidenda pokojowa została wyczerpana.
rozpoczyna się era niepomyślnych wiatrów dla Niemiec. To jest przemówienie sprzed 2 lat, w którym wprost powiedział: era pomyślnych wiatrów się skończyła, zaczyna się era niepomyślnych wiatrów, przed nami trudniejsze lata i generalnie cały przekaz tego przemówienia jest taki, że musimy się przygotować na trudniejsze lata, będzie ciężko, musimy nauczyć się ograniczenia, musimy nauczyć się żyć skromnie, musimy nauczyć się rezygnowania z wielu rzeczy, które były dla nas oczywiste, bo musimy przezwyciężyć ten okres tej przebudowy, transformacji i jednocześnie wprost tutaj mówi o tym, że właśnie Niemcy bardzo mocno skorzystały na tej epoce paliw kopalnych, prawda? To jest w tej chwili takie główne hasło i że rzeczywiście Niemcy właśnie w tej erze paliw kopalnych poszły bardzo mocno do przodu, ale teraz to się kończy, czyli my, Niemcy, musimy stworzyć zupełnie nowy model gospodarki, który już będzie oparty na technologiach XXI wieku. I znowu tutaj jest to powiedziane, że mamy inżynierów, mamy firmy, ale one muszą stworzyć dla nas nowy model, nowy pomysł i oczywiście cała ta taka restrukturyzacja będzie związana z określoną ceną, określonymi problemami, ale najważniejsze jest to, żebyśmy trzymali się razem. I to jest przemówienie z faktycznie 2022 roku, 2 lata do tyłu, a jak to brzmi dzisiaj aktualnie w sytuacji, którą obserwujemy za granicą. No ciekawy jestem, jak Magdaleno obserwujesz, no bo po pierwsze czytasz niemiecką prasę, mieszkałaś kilkanaście lat w Niemczech, więc nie dość, że znasz to, jak się Niemcy, jaki mają styl pracy, jaką mają kulturę, w jaki sposób podchodzą też do innych krajów, mówiąc delikatnie, jak oni mają wysoko nos podniesione, bo często o tym kiedyś wspominałaś w rozmowach prywatnych. Ciekawy jestem, jak myślisz, co się wydarzy właśnie z tym krajem w najbliższych latach, kiedy ja też ze swojego doświadczenia, będąc wiele razy w Niemczech, w ten sposób, nie wiele lat, wiele razy, widziałem, że oni jednak nie mają tej nowej technologii, że w Polsce jest wiele technologii, których w Niemczech nie znają. Jak widziałem paczkomaty, szybkie przelewy, bliki, a w Niemczech widziałem słaby internet, słabą infrastrukturę, czeki w bankach i wiele takich rzeczy, które mówię, to jeszcze funkcjonuje, więc to co powiedziałeś, że mają najnowocześniejszą, XIX-wieczną tą infrastrukturę i jestem ciekawy, jak myślisz, jak obserwujesz, co ty mogłabyś nam powiedzieć na temat tego, co w najbliższych 2, 3 latach, 5 latach, bo to jest krótki oczywiście okres, no ale ten świat się tak szybko zmienia, że nie zapytam, co się dzieje, co się będzie działo za 20 lat. Po pierwsze, no naciskają mocno Chiny, które już się rozpychają, już znalazły przecież sposób na te cła, które Unia Europejska nałożyła, produkując przecież te podzespoły w innych fabrykach, w Węgrzech na przykład i po prostu zaraz będą zalewać jeszcze bardziej tą Europę motoryzacyjnie, co oczywiście Niemcy poczują, no bo wszystkie samochody w Polsce, nie wiem, na 10 samochodów na ulicy 10 lat temu 8 było niemieckich, pewnie tak to można by było ocenić. To po pierwsze. Po drugie, ogromne problemy na pewno z budżetem, no bo socjal, który Niemcy wypłacają, no nie jest coraz mniejszy. Widać, że gdzieś tam te ośrodki chcą tych migrantów rozsyłać po Europie, no bo to jest też problem, który oni muszą finansować. Więc tych problemów jest dużo, ale z drugiej strony pojawiły się zmiany w Stanach. No i czy te zmiany pomogą Niemcom, czy nie pomogą Niemcom? Widzimy też te zmiany polityczne w Niemczech. Widzimy, że gdzieś tam ta współpraca z Rosją cały czas gdzieś wisi, czy wrócić do tej współpracy rosyjskiej, że przecież 2 lata temu nie wypadało dyplomatycznie rozmawiać o współpracy z Rosją, a część osób mówi, no, że oni dalej z tą Rosją robią interesy na dużej skali. Więc gdzie ci Niemcy gospodarczo będą za 2-3 lata według ciebie, za 5 lat? Co tu się wydarzy? Bo mówisz, że skończył się czas pozytywnych wiatrów i przed nami trudny czas. Zgadza się. Największym problemem dla Niemców to jest właśnie wejść autentycznie w XXI wiek mentalnie, a oni autentycznie zostali gdzieś tam w tej pierwszej połowie XX wieku
różne niemieckie, geostrategiczne, jakieś takie ekonomiczne koncepcje, to są autentycznie koncepcje sprzed 100 lat. Chociażby właśnie Mitteleuropa, to jest koncepcja sprzed 100 lat, Paneuropa, koncepcja sprzed 100 lat. W ogóle potraktowanie całej Europy jako w gruncie rzeczy takiej przestrzeni na niemiecką kolonizację, to jest koncepcja sprzed 100 lat. I cały czas niemieccy intelektualiści żyli tą ideą, że największym rywalem dla Niemiec są Anglosasi, bo rzeczywiście byli Wielka Brytania i potem Stany Zjednoczone. I de facto to było takie czekanie na upadek właśnie tego świata anglosaskiego, upadek Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, po to, żeby Niemcy mogli wreszcie zrealizować tą swoją upragnioną ideę, czyli przekształcenia Europy w jakieś takie swoje własne imperium, w jakąś taką właśnie jedną wielką przestrzeń gospodarczą i tego się dalej kurczowo trzymają. Stąd teraz taka gwałtowna próba przyspieszenia właśnie tego, co nazywamy federalizacją, prawda? Czyli zmiany traktatów europejskich po to, żeby zlikwidować prawo weta, stworzyć wspólną armię, wspólną politykę zagraniczną, wspólne podatki, czyli tutaj cały czas się tej koncepcji gdzieś tam trzymają, wierząc, że jak sobie podporządkują całą tą Europę, to wtedy wreszcie będą tym mocarstwem. Kwestia jest tego rodzaju, że w tej całej koncepcji jest jedna dziura, albo tego problemu nie było wcześniej, ten problem przegapili, czyli kwestia Chin. Kwestia rzeczywiście tutaj tej chińskiej rywalizacji. I jeszcze jedna rzecz. Niemcy cały czas liczyli na to i dążyli do tego, żeby podporządkować sobie Rosję, bo to w ten sposób działało. To niemiecka gospodarka oficjalnie o tym mówiła, że realizuje wizję Europy od Lizbony do Władywostoku. To przedstawiciele różnych jakichś tam niemieckich organizacji zrzeszających przedsiębiorców wprost o tym mówili, że oni budują Europę od Lizbony do Władywostoku. To były oficjalne hasła, oficjalna strategia i oni naprawdę wierzyli, że tak jak łatwo weszli w Mitteleuropę, tutaj w ten nasz region, bo bez żadnego oporu tu weszli, zrealizowali wszystkie swoje cele gospodarcze. Tak samo byli przekonani, że tak łatwo wejdą, jeśli chodzi o Rosję. I gdyby to się zrealizowało, gdyby rzeczywiście podporządkowali sobie Rosję, to sytuacja byłaby zupełnie inna, ponieważ Rosja to są oczywiście przede wszystkim właśnie te zasoby naturalne, surowce, których nie mają. To jest olbrzymi rynek, olbrzymia przestrzeń i mając pod kontrolą tak wielki teren, to rzeczywiście wtedy byliby panami Eurazji. Oni dyktowaliby warunki Chińczykom i oni oczywiście trzymaliby w szachu Amerykanów. To jest ta stara niemiecka koncepcja i oni otarli się o jej realizację, bo rzeczywiście po upadku Związku Radzieckiego niemiecki kapitał był bardzo aktywny w Rosji i bardzo wpływowy. Największą klęską dla Niemiec było to, że Rosja się wydźwignęła z tej zależności i przede wszystkim zmontowała to, w co nikt nie wierzył, czyli strategiczny sojusz Rosji-Chin. Nikt nie wierzył, że dwa mocarstwa, dwa duże państwa graniczące z sobą są w stanie współpracować z sobą. Bo historia zawsze znała jeden schemat, prawda? Podkopywania się. Jedno mocarstwo, które graniczyło z drugim, zawsze dążyło do osłabienia tego drugiego, ale nie do strategicznej współpracy. I to jest coś, co sprawiło, że tak naprawdę cały niemiecki plan się rozsypał się i moim zdaniem Niemcy nie mają dobrego pomysłu na to, jak rzeczywiście z tego wybrnąć. Ja uważam, że są w dużej mierze w gruncie rzeczy w pułapce, ponieważ Chińczycy weszli we wszystkie branże, które były do tej pory zdominowane przez Niemcy. Jednocześnie różnego rodzaju technologie cyfrowe, w których Niemcy nie są dobrzy. Tutaj wiadomo, mamy do czynienia z hegemonią amerykańską, która już także jest przełamywana przez Chiny. I moim zdaniem ten cały niemiecki pomysł, żeby teraz przekształcić Europę w jakieś coś, co ja nazywam często takim Festung Europa, rzeczywiście tutaj, ogrodzić tę Europę jakimiś cłami, protekcjonizmem i za pomocą jakichś nowych wspólnych europejskich podatków rozwijać europejskie technologie, moim zdaniem to się nie uda, ponieważ żeby tworzyć rzeczywiście nowe technologie, potrzebny jest pewien klimat takiego, można powiedzieć, ożywienia, jakiegoś takiego chęci rzeczywiście tworzenia czegoś nowego. Natomiast Europa, tak często mówię złośliwie, to jest taka geriatria. To już dominuje jakiś taki
trochę pasożytniczy, bym powiedziała, nawet jakiś taki system życia. Zarobić, nie napracować się, nie ma po prostu jakiejś takiej, nie wiem, ożywczej energii i moim zdaniem największe pieniądze, największe jakieś dotacje z Unii Europejskiej tego nie zmienią. Więc ja tutaj widzę na to bardzo sceptycznie i to oczywiście oznacza także olbrzymie problemy dla Polski, ponieważ w tym momencie my się powinniśmy zastanowić, w jakim kierunku my będziemy pociągani, w jakim kierunku jesteśmy na razie pociągani. Likwidacja de facto polskiej energetyki. Przecież jeśli my już zrezygnujemy z wszystkich kopalni, moim zdaniem atom jest pod bardzo dużym znakiem zapytania. Nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek energia atomowa powstanie. W tym momencie możemy zostać kompletnie bez energii. Kompletnie bez energii. Jak może gospodarka funkcjonować kompletnie bez energii? Możemy stać się autentycznie jakimś wręcz skansenem europejskim, w szczególności jeśli rzeczywiście ta kwestia, nie wiem, śladu węglowego, mierzenia tego wszystkiego autentycznie zostanie wprowadzona w życie. Nagle się może okazać, że polska gospodarka jest niekonkurencyjna. Przy czym nie chodzi o realną konkurencyjność, tylko będzie niekonkurencyjna w tym zmanipulowanym, prawda, zbiurokratyzowanym modelu, w którym faworyzowane będą te firmy, które dostaną te certyfikaty. Jaki jest na ten moment pomysł Niemców, jeśli chodzi o energię? Przede wszystkim zielony wodór. To jest coś, w co bardzo dużo inwestują. To jest, oni wierzą w to, że to będzie ich karta przetargowa, że właśnie ten zielony wodór sprawi, że Niemcy znowu będą forpocztą energetyczną Europy, bo to będzie najczystsza energia, czyli najmniejsze te wszystkie ślady CO2, emisje i tak dalej, czyli to będzie od razu wybijało ich na pierwszą pozycję. Skąd ma być ten zielony wodór? Z Afryki. Przecież w Afryce działa już mnóstwo niemieckich firm, które już tam ten zielony wodór produkują. W tej chwili kombinują, żeby budować jakiś rurociąg z Afryki do Niemiec, prawda? Kto w Polsce o tym w ogóle mówi? Że już są w Afryce niemieckie fabryki zielonego wodoru, że w tej Afryce nawet już są protesty przeciwko tym niemieckim fabrykom, chociażby w Tunezji bodajże albo w Maroku, już nie pamiętam, w którejś z tych państw, ponieważ już to zaczyna być przez miejscową ludność odczuwane jako nowy neokolonializm, prawda? Że im brakuje energii, a tutaj jest produkowane coś, co ma być, jest już w jakiś sposób eksportowane do Europy, czyli to jest ten ich pomysł, prawda? Tylko pytanie jest, czy to jest znowu nie jest przekombinowane, prawda? Czy to znowu nie jest przekombinowane i czy to wystarczy, żeby Europę z tego wszystkiego podnieść? Jakby konkludując, ja widzę tutaj dużo więcej pytań. Ja się dzielę tymi kwestiami, z których musimy sobie zdawać sprawę, które musimy przemyśleć, żebyśmy my wiedzieli, gdzie my stoimy i żebyśmy nie obudzili się z ręką w nocniku, ponieważ może być taki moment, że jeśli rzeczywiście Niemcom ten grunt zacznie się palić pod nogami, to wtedy zacznie się tutaj bardzo silny nacisk po prostu na nas, zacznie się bardzo duże drenowanie kontynentu z wszystkiego, co się da i my będziemy w jakimś sensie pierwszymi kandydatami do tego drenowania i kwestia jest tego rodzaju, czy się będziemy w stanie przed tym obronić i czy w ogóle będziemy mieli pomysł na to. Podaruj sobie i bliskim harmonię we wszystkich najważniejszych obszarach życia. Wybierz nasz wyjątkowy pakiet książek w promocji i odkryj, jak żyć pełniej. Odwiedź naszą stronę, link znajdziesz w opisie pod tym filmem. No, wspomniałaś o tym, że ten plan na Polskę jest z Zachodu, że ten plan na polską gospodarkę i polski rozwój jest z Berlina. I to jest ciekawe, no bo jeśli Niemcy się zwijają gospodarczo i to nie dzieje się od wczoraj i tak jak mówisz, są trochę geriatrią, nie tylko oni, ale ta cała zachodnia, stara Europa jest po prostu rozleniwiona tym sukcesem, tą dywidendą tak. I wszyscy uwierzyli, że to tak zawsze będzie, że właśnie Azja, Chińczycy będą pracować na nas, a my będziemy mieć dywidendę z ich pracy i to się nigdy nie zmieni. Zasiłki, prawda, po to, żeby część Niemców nie musiała pracować, przecież w gruncie rzeczy chory system, prawda, dlaczego Niemcy siedzą na zasiłkach, a nie pracują, no bo to jest poniżej ich godności, prawda, no jaki to jest sposób myślenia, prawda, że praca hańbi i dla powiedzmy, nie wiem, niższych warstw społecznych bardziej nobilitujące jest być na zasiłku, tak żeby, prawda, obcokrajowcy na nich pracowali. No, musimy uświadomić ten schemat myślenia. Że taki schemat tam jest. No i właśnie i pytanie jest takie, no bo jeśli w ten sposób się
u Niemca dzieje. I ostatnio czytałem taki raport o tym, że Polacy z Niemcami się nie lubią. To nie jest nic nowego. Ten współczynnik był chyba, że 28% Polaków nie lubi, że 20% lubi, więc to nie jest jakaś duża rozbieżność. Tam reszta nie wiedziała, czy nie chciała się wypowiedzieć. Z tego, co pamiętam, to były takie liczby. Więc pytanie, czy my z Niemcami mamy się polubić, jeśli oni nie mają pomysłu na siebie, no to nie mają pomysłu na nas. Czy my możemy w ogóle, czy my powinniśmy wziąć w takim razie sprawy w swoje ręce jako Polacy, jako naród, jako politycy? Czy my w ogóle mamy pomysł? Jaki pomysł ma na siebie Polska? To jest pytanie, bo jeśli Niemców gospodarczo dzisiaj nie ma, a nie ma, bo się to wszystko zwija i zwijać będzie najprawdopodobniej w najbliższych latach, to jaki my mamy pomysł na Polskę? To jest pierwsze pytanie. Druga część tego pytania to jest, czy to jest właśnie zagrożenie, tak jak wspomniałaś, że my będziemy drenowani jeszcze bardziej, czy to może jest właśnie szansa, tak jak w pandemii. Część ludzi się wystraszyła, a część wykorzystało ten bardzo trudny okres 2 lat, tak to można określić, i wykorzystało dla rozwoju nie tylko firm, ale regionów, obserwując, czego brakuje. Więc czy to jest szansa, czy zagrożenie bardziej dla Polski, czy faktycznie my mamy plan na siebie jako kraj, bo Polaków pracujących bardzo ciężko znamy i jest wielu i na pewno my jako Polacy nie mamy takiej myśli jak Niemcy, że siedzieć w domu i nic nie robić. Możemy przez chwilę jak potrzebujemy, ale my chcemy do pracy, my jesteśmy aktywni, nam siedzenie w domu na pewno nie w głowie. Jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych, kreatywnych i na pewno głodnych rozwoju i chęci życia na fajnym poziomie narodem na świecie. Tak uważam, jak to obserwuję. Więc chciałbym, żebyś w tym temacie mi powiedziała, jak to widzisz. Właśnie chodzi o to, żebyśmy w końcu mieli własny pomysł, bo to jest właśnie to, że my funkcjonujemy, jakby obsługujemy obcy pomysł, który miał oczywiste jakby korzyści dla nas, prawda? Bo gdyby był kompletnie niekorzystny, zupełnie niekorzystny, no to by już dawno został odrzucony, prawda? On jakieś tam korzyści przynajmniej przeciętnemu Polakowi przynosił. Dlatego to zadziałało. Makroekonomicznie to wyglądało trochę inaczej. Niedawno słyszałam, profesor bodajże Grzędalski podał takie liczby, że z Unii Europejskiej przez te wszystkie lata dostaliśmy chyba około 190 miliardów, znaczy na plus, prawda, jakby odejmując gdzieś tam nasz wkład, ale ktoś policzył, ile pieniędzy w tym czasie z Polski wypłynęło. To było 380, czyli 2 razy więcej, prawda? Czyli de facto to członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jeśli na to popatrzeć z tej strony, jest na minus. Dużo więcej wypłynęło niż de facto wpłynęło. I to jest właśnie kwestia tego, że Polacy bardzo ciężko pracowali, no bo to była też ta chęć odbicia się od tej biedy, chęć, żeby wreszcie coś mieć, żyć jak człowiek. I część z tego zostawała u nas, ale część wypływała na zewnątrz. To jest ten stara dyskusja dotycząca kolonizmu, neokolonializmu, właśnie tej kwestii, kto odcina największą dywidendę od czyjejś pracy. To już jest od czasów Marksa dyskusja właśnie na temat tego, że robotnik pracuje w fabryce, ale dostaje wynagrodzenie tylko takie, które umożliwia mu de facto biologiczne przetrwanie, ale całą dywidendę bierze ten kapitalista dla siebie. On ma coraz więcej, a ten pracownik tak naprawdę niewiele więcej z tego ma. To jest jakby ten punkt wyjścia, prawda? Czyli można ciężko pracować, ale może być tak, że część owoców tej pracy bierze ktoś inny. Może być tak, że ten podział jest taki, że mimo wszystko się jakoś tam opłaca, a może być tak, że w pewnym momencie może być nieopłacalny. I to musimy rozumieć, że my ciężko pracowaliśmy, ale dużą część tej śmietanki spijał ktoś inny. Przy czym uważam, że niestety w tym 1989 roku w Polsce po prostu nie było sił, nie było elit, które byłyby zdolne rzeczywiście stworzyć jakiś inny model, taki, w którym Polska by czerpała dużo więcej korzyści z tego. Nie było woli, nie było też możliwości politycznej, ponieważ tutaj ten nacisk z zewnątrz, właśnie z Niemiec czy ze Stanów Zjednoczonych był zbyt wielki, ale to jest kwestia tego, żeby zrozumieć teraz, co się stało i zrozumieć, że w tej chwili zaczyna się robić krytycznie, ponieważ właśnie ten model tak już nie będzie funkcjonował, bo do tego dochodzi jeszcze automatyzacja, dochodzi sztuczna inteligencja, a to oznacza, że te, nie wiem, tańsze, jakby takie te niższe zawody, prostsze zawody mogą w ogóle zostać wyeliminowane z rynku i w tym momencie ten nasz model obsługiwania z zagranicy może tutaj nawet się załamać, ponieważ polscy, nie wiem, pracownicy, albo nawet twórcy, prawda, nie wiem, twórcy reklam zostaną wymienieni, czy w ogóle wypchani z rynku przez sztuczną inteligencję. To jest kolejny element, prawda, gdzie ten brak własnego kapitału i brak własnej technologii, brak własnych marek
brak własnych korporacji zaczyna robić się problemem. I teraz kwestia jest tego rodzaju, że dopóki będziemy, moim zdaniem, dopóki będziemy wtłoczeni w Unię Europejską, nie bardzo mamy tutaj możliwość rozwoju, chociażby ze względu na politykę właśnie energetyczną, Zielonego Ładu i coraz więcej obciążeń, które będą po prostu ściągać polską gospodarkę w dół. Moim zdaniem, dopóki jesteśmy częścią tego systemu, nie mamy zbyt wiele rzeczywiście tutaj możliwości w gruncie rzeczy manewru też, ponieważ ta czapa unijna jest tak wielka. Dla mnie to jest po prostu teren skolonizowany, najzwyczajniej w świecie skolonizowany. Ale oczywiście jest pytanie, czy Unia Europejska będzie trwała wiecznie, czy Unia Europejska po prostu przetrwa całą tę sytuację. I ja tutaj jestem sceptycznie nastawiona, to znaczy ja uważam, że ten model Unii Europejskiej na dłuższą metę po prostu nie zadziała, ponieważ on jest tak sztuczny, jest tak kontrproduktywny i przede wszystkim przewaga między Unią Europejską a Chinami jest olbrzymia i tutaj im bardziej Unia Europejska będzie szła na zderzenie z Chinami, tym bardziej będzie się to gdzieś tam negatywnie odbijało właśnie dla Europy. Kwestia jest tego rodzaju, że gdyby miał się zrealizować wariant rozpadu Unii Europejskiej w jakiejkolwiek formie, nawet jakiegoś poluzowania, kwestia jest tego, czy my jesteśmy na to przygotowani. Ja tutaj często odwołuję się do kwestii rozbiorów, kwestii tej pracy organicznej, którą Polacy wykonali w zaborze pruskim. I ja tutaj mówię, że po tym, jak Polacy wykonali określoną pracę w zaborze pruskim, przyszła niepodległość. Taka była kolejność, bo Polacy już byli przygotowani do tej niepodległości. Więc teraz to jest ten moment, żebyśmy autentycznie zaczęli tworzyć własny pomysł na siebie, ale mając pełny realistyczny obraz sytuacji, taki, że właśnie ten model neoliberalny, model hegemonii amerykańskiej się skończył. Tego już nie ma. Stany Zjednoczone przestają być hegemonem, neoliberalizm się kończy i ten świat, w który myśmy weszli i z którego czerpaliśmy jakieś tam korzyści, a jednocześnie też traciliśmy na tym z perspektywy jakiejś takiej makroekonomicznej, ten świat się kończył. Czyli żeby teraz tworzyć nowy model dla Polski, musimy wiedzieć, jaka jest sytuacja geostrategiczna, gdzie są Chiny, jaką politykę reprezentują, jaką politykę tak naprawdę prowadzi Rosja, czym jest BRICS, globalne południe, jak w tym wszystkim właśnie sytuuje się Europa, jakie mamy możliwości, gdzie są dla nas potencjalne rynki zbytu i w czym, prawda? W czym możemy rywalizować? Co my w ogóle mamy do dania, prawda? Niemcy mieli pomysł na siebie, czyli trzymać się tych gałęzi przemysłu, które działały, które przynosiły rzeczywiście tutaj bardzo duże korzyści. Tyle, że ta wielka machineria zderzyła się z jeszcze większą machinerią i prawdopodobnie zostanie przez nią zmiażdżona. I gorączkowo szukają nowego pomysłu. I to jest ten czas, żebyśmy my wreszcie stworzyli pomysł dla siebie, bo cały polski pomysł od 1989 roku był taki: wejść do Unii, wejść do NATO. I tam nic więcej nie było. Nie było pomysłu na to potem, jak w tym NATO funkcjonować, jak w tej Unii Europejskiej funkcjonować, jak tam o swoje walczyć, jak tam rzeczywiście gdzieś tam mieć swoich lobbystów, jak najwięcej gdzieś tam dla siebie ugrać. Po prostu być, ładnie pachnieć, jak ja tu mówię, prawda, jak taka panna na wydaniu leży na sofie, ładnie pachnie i tyle. To mniej więcej tak to wyglądało. Praktycznie skończyło się tak, że Polacy bardzo ciężko pracowali, ale z punktu widzenia takiego rzeczywiście geostrategicznego, jakiejś takiej wizji ogólnopaństwowej, jesteśmy w takim tak naprawdę punkcie wyjścia. Tak jak to już kiedyś rozmawialiśmy, naszym atutem są wykształceni ludzie, menedżerowie, którzy pracują po całym świecie, w korporacjach ogólnoświatowych, globalnych, mają olbrzymie doświadczenie, olbrzymią wiedzę, tylko właśnie naszym problemem jest to, że działamy na tym takim poziomie jednostkowym, indywidualnym, prawda, że osiągamy indywidualne sukcesy, ale nie potrafimy tych indywidualnych sukcesów przekuć na pewien sukces kolektywny, a wchodzimy
wchodzimy w czasy, gdzie rzeczywiście ta umiejętność działania kolektywnego staje się coraz ważniejsza, staje się po prostu kluczowa. W świecie neoliberalnym rzeczywiście takie nastawienie na sukces pojedynczy, indywidualny, to jeszcze działało, przynosiło określone efekty, ale w tym nowym świecie, który buduje się na naszych oczach, ten sposób funkcjonowania już nie będzie działał. To nie jest tak, że to się skończy z dnia na dzień, ale my widzimy, jak szybko to się zmienia, jak szybko rozpada się ten świat, który znamy. Dlatego musimy jak najszybciej to zrozumieć, że ta nasza umiejętność osiągania indywidualnego sukcesu to jest nasz atut, prawda? To jest nasz olbrzymi kapitał. I to trzeba uznać, o to trzeba dbać, to trzeba pielęgnować, ale do tego trzeba dołożyć coś więcej. Umiejętność przekuwania tego na sukces kolektywny, obrony kolektywnego interesu, działania kolektywnego i posiadania pewnej kolektywnej wizji. Nie mamy doświadczenia w tym, nigdy nam to nie wychodziło, ale to nie znaczy, że w przyszłości nie możemy tego zrobić lepiej. No, wspominałaś o tym, że jesteśmy pracującym narodem, z sukcesami narodem, który na całym świecie ma ogromne sukcesy, ale to są jednostki, to są, tak jak mówisz, sukcesy pojedyncze. Mamy świetnych menadżerów, mamy świetne firmy, które działają czy w Polsce, czy gdzieś na świecie, no ale przykłady firm, które chociażby 2 firmy, InPost, który pokazał ogromny sukces, pokazał sukces w postaci wpłaconej ogromnej ilości podatku do budżetu państwa, gdzie konkurencja razem w sumie nie wpłaciła, konkurencja ogromna, amerykańska, niemiecka, francuska, nie wpłaciła w sumie tyle. No i co? I okazało się, że gdzieś tam się pojawi informacja, że jakieś kontrole, że może te paczkomaty wcale nie stoją zgodnie z prawem. Co to pokazuje? No, myślę, że możecie sobie sami dopowiedzieć i skomentować. Tak działa wolny rynek. Wolny rynek. Pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, chyba dziś słyszałem to z rana czy wczoraj wieczorem, firma Fakro, która powiedziała, że od 4, jak dobrze pamiętam, lat czeka na pozwolenie, żeby zbudować fabrykę i tego pozwolenia nie dostaje. Fakro, chyba największy producent okien. No i co? I buduje tą fabrykę w Stanach Zjednoczonych. Kupili działkę w Ameryce Północnej i będą tam budować polską firmę, bo stwierdzili, że już dłużej nie mogą czekać. Więc to są 2 przykłady, bo ktoś by powiedział, no ale nie masz przykładów. No to są 2 przykłady, więc pytanie, w jaki sposób odzyskać tą niepodległość gospodarczą, tak bym to nazwał, bo mówiłaś o tych zaborach, mówiłaś o niepodległości, to dzisiaj wydaje mi się, że jak ten świat się tak zmienia, no to my zostajemy na tej gospodarczej mapie sami, nie mając swoich marek, nie mając swojego państwa nawet w gruncie rzeczy. Mamy elity, których kiedyś nie mieliśmy, bo historia się toczyła, jak się toczyła dzisiaj. Mamy, myślę, że elity, które same się wykształciły, bo wielu Polaków po prostu robiąc biznes, ucząc się, kształcąc się, zdobywając doświadczenie, no ma tą mądrość. Wielu Polaków mądrych jest i oni się zastanawiają, no co dalej. Więc pytanie, w jaki sposób odzyskać tą niepodległość gospodarczą i pytanie do tego pytania, czy to, że zmiany w Stanach Zjednoczonych są takie, jakie są i że wygrał prezydent przedsiębiorca, który jednak chce wolnego rynku, chce zmian i o tym mówi. Zobaczymy, jakie będą te zmiany. Czy to pomoże Polakom, czy przeszkodzi? No bo wiemy, że też ogromny wpływ Stany mają na Niemcy, więc takie szersze pytanie, ale myślę, że ciekawe w kontekście tego, co się będzie działo. No i co my powinniśmy robić właśnie, no bo mówisz o tym, że sukcesy mamy jako jednostki, a jak wygrać wspólnie gospodarczo jako kraj? Najpierw odzyskać głowy, jak ja to mówię, czyli zdekolonizować własne głowy, a to oznacza w końcu trzeba odrzucić ten mit wolnego rynku, ponieważ wolnego rynku nigdy nie było w takiej formie, jak my sobie to wyobrażaliśmy. Jak ja to kiedyś powiedziałam, prawdziwie wolny rynek to jest na bazarze. Natomiast jeśli chodzi o jak się popatrzy, jak działają tak naprawdę państwa, każde w gruncie rzeczy chroni swoje własne interesy, chroni swoje własne korporacje, a Stany Zjednoczone są gospodarką niezwykle protekcjonistyczną. Tam jest tyle obostrzeń, jeśli chodzi o import i w ogóle działanie na rynku amerykańskim, że ten protekcjonizm to jest pewna stała cecha tak naprawdę Ameryki, amerykańskiego sposobu działania. I to, co teraz Trump zapowiada, to już jest w ogóle jakiś arcyprotekcjonizm, bo wolny rynek to ma być w Stanach, ale ma to wyglądać w ten sposób, że w gruncie rzeczy w Stanach też mają działać głównie amerykańskie firmy. On to już wprost powiedział, prawda? Jeśli nie będzie odpowiedniego udziału amerykańskiego kapitału, nie będzie odpowiedniego udziału amerykańskich pracowników, to nie będzie możliwości, żeby tam budować firmy, więc też coraz więcej firm już się zastanawia, jak to obejść, żeby móc działać na rynku amerykańskim, bo Trump de facto reprezentuje
amerykański nacjonalizm gospodarczy. My naprawdę wchodzimy w epokę nacjonalizmów, autentycznie nacjonalizmów, protekcjonizmów, chronienia swoich. I to jest to, co musimy zrozumieć, ponieważ tym narzędziem do kolonizacji Polski było najpierw skolonizowanie umysłów i wmówienie nam, że na świecie naprawdę działa wolny rynek. Ale wystarczy popatrzeć, jak działa rynek niemiecki, to szybko można się przekonać, że tam nie ma zbyt wiele, powiedzmy, nie wiem, nie ma w ogóle zagranicznych marketów. Tam są tylko niemieckie markety. Prasa w dużej mierze jest w rękach Niemiec. Nawet właśnie tutaj Impost nie zdecydował się na wejście na rynek niemiecki. Wprost powiedziano, prawda, że jest to rynek tak szczelny i tak kontrolowany przede wszystkim przez DHL, że nie ma tam w ogóle opcji, żeby jakiś, prawda, tutaj obcy podmiot na ten rynek wszedł. Niemcy bardzo mocno pilnują swojego rynku. Więc to jest właśnie to, że myśmy uwierzyli, prawda, że cały świat jest otwarty i my byliśmy otwarci na ten cały świat, ale ten świat się nie otworzył na nas. To działało wszystko w jedną stronę. To było absolutnie jednostronne. Ale tak jak mówię, prawdopodobnie w tym 89 roku nie było innej opcji w tym sensie, że nie było innych elit, które mogłyby poprowadzić Polskę taką drogą jak Chiny, bo Chiny, owszem, ten obcy kapitał wpuściły, ale na własnych warunkach, jednocześnie cały czas ucząc się, podglądając, na boku robiąc swoje rzeczy i tak krok po kroku wykorzystując innych do własnych celów. No to jest tutaj pewna cecha charakterystyczna cywilizacji chińskiej, która jest z natury właśnie cywilizacją kolektywną, która bardzo mocno jest nastawiona na takie właśnie kolektywne współdziałanie. No i pewnie dlatego ta cywilizacja już tak długo istnieje, bo ma te mechanizmy kolektywnego współdziałania, więc się uczyli, jednocześnie grali cały czas tych głupich Chińczyków, prawda, miło się uśmiechali, a zgodnie ze swoją własną filozofią, bez wojny, używaj energii tutaj przeciwnika, jego zasobów, buduj siebie i rzeczywiście daleko zaszli. Myśmy tego nie mieli, też ze względu na naszą trudną historię i to, że tych elit po prostu nie było, bo były one sukcesywnie niszczone z jednej strony, ale z drugiej strony też rzeczywiście jakieś tam własne gdzieś tam dziedzictwo i gdzieś tam jakieś tam trochę własny niedorozwój, jeśli chodzi o rzeczywiście taką umiejętność tworzenia centralnej władzy i tworzenia jakiegoś takiego silnego państwa. Ale no ja tutaj akurat ja myślę cybernetycznie, czyli to, że coś w przeszłości nie działało, to nie znaczy, że nie będzie działać w przyszłości, ale żeby zadziałało w przyszłości, to trzeba ustalić, co nie działało i trzeba to naprawić. I więc to jest kwestia tego, żeby zrozumieć, co tutaj nie zadziałało. No i właśnie to jest to, że bardzo łatwo przyjęliśmy tę ideologię taką właśnie liberalizmu, wolnościową, że w ogóle interesy narodowe się nie liczą, że liczy się tylko właśnie ten indywidualny sukces. Polacy rozeszli się po całym świecie i te sukcesy osiągali, ale Polska jako kolektyw, coraz bardziej się rozsypywała. Też do tego doszła jakaś tam celowa polityka obrzydzania Polakom Polski. Wielu Polaków wstydzi się Polski, bo to też jest element wojny informacyjnej, prawda? Dlaczego? No znowu, jak się patrzy na to cybernetycznie, to człowiek dokładnie widzi, że nie ma w tym jakby nawet nic takiego super nadzwyczajnego, tylko zachodnie korporacje walczą o zdolnych pracowników. I w tym momencie, jeśli powiedzmy miały zdolnego Polaka, to były tym jak najbardziej zainteresowane, żeby taki zdolny Polak, nie wiem, pojechał do Stanów i pracował na rzecz Stanów Zjednoczonych i na rzecz amerykańskiej korporacji. A jakby taki Polak miał alternatywę w postaci jakiejś, nie wiem, dobrej polskiej firmy i myślał narodowo, bo to się wszystko zaczyna od myślenia, byłby dumnym Polakiem i chciałby budować swój własny kraj i nawet zadowoliłby się mniejszym zarobkiem, ale najważniejsza dla niego byłaby tutaj, prawda, tutaj własna, nie wiem, chwała narodowa i wielkość Polski, to taki pracownik by tam nie pojechał do tych Stanów, tylko by siedział w Polsce i budował jakąś polską firmę, która byłaby potem konkurencją dla Niemiec, dla Francji, dla Stanów. Była taka firma.
Optimus przecież tak działał. Dokładnie. I my musimy, jakby też tutaj takim polskim trochę ograniczeniem jest jakieś takie zakładanie, że świat jest etyczny. Jak widzimy takie działania, to my je odczuwamy bardzo mocno jako takie nieetyczne. Oburzamy się, czujemy się w jakiś sposób zdradzeni, prawda, urażeni. I trochę też wchodzimy w taką rolę właśnie takiej trochę obrażonej, zranionej panny, która będzie wtedy w jakiegoś focha strzelać, żeby cały świat zobaczył, jacy my jesteśmy urażeni, prawda, szczęśliwi, żeby ci ludzie przyszli do nas, te korporacje i powiedziały, no przepraszamy, to było takie nie fair, tak nie będziemy robić, już teraz będzie inaczej. No tak teraz trochę ironizuję, ale po to, żeby pokazać pewien schemat myślenia narodowy, który w nas jest i który jest dla nas no, bardzo niekorzystny, prawda, bo też nie chodzi o to, żeby popaść w drugą skrajność, że wszystko jest cyniczne, wszystko jest walką, trzeba gdzieś tam rozpychać się łokciami. Trzeba po prostu chodzić, stąpać mocno po ziemi i widzieć sprzeczne interesy i widzieć, że budując wielką polską korporację w jakimś tam zakresie, wchodzimy w drogę innym. I jest tutaj konflikt interesów i musimy być tego świadomi i że to będzie oznaczało określoną walkę, ale trzeba być do tego gotowym, trzeba wiedzieć, jakimi metodami działać. No to są właśnie te umiejętności, to są te kompetencje, prawda, których moim zdaniem nie wykształciliśmy w odpowiedniej ilości do tej pory, ale jeśli zaczniemy się ich uczyć, to się tego nauczymy i zrozumiemy, że w świecie trzeba się rozpychać, bo taki jest świat, bez też popadania właśnie w jakiś taki cynizm, że światem rządzi siła, musimy być teraz jacyś niemoralni i tak dalej. Nie. Chodzi o to, żeby znaleźć jakąś taką zdrową równowagę, wiedzieć, na co sobie można pozwolić. Czasem niektórym siłom lepiej nie wchodzić w drogę, bo wiemy, że na przykład w tym momencie są zbyt potężni i mogą nas zjeść, prawda? To jest właśnie kwestia rozwagi, mądrości, doświadczenia i myślę, że mamy potencjał do tego, żeby się właśnie takich kompetencji nauczyć, że to jest kolejny krok, żeby teraz zacząć się tego uczyć, żeby rozumieć, że w świecie, no generalnie cały świat tak wygląda, że się ludzie rozpychają i że też samemu trzeba się rozpychać, nie czekać na to, aż się zostanie poproszonym do tańca, prawda? Tylko trzeba samemu wejść do gry, trzeba najpierw tę grę rozpracować, wiedzieć, jak ona działa, przypatrzeć się, zrozumieć jej reguły, mieć swój własny pomysł na siebie w tej grze i po prostu wejść i powiedzieć, halo, my też jesteśmy i mamy to i to i to i my robimy swoje. I nie czekamy na zaproszenie, ale jednocześnie wiemy, że będziecie niezadowoleni i my musimy z tym żyć, że jesteście niezadowoleni, ale my nie jesteśmy od tego, żeby was ciągle zadowalać, prawda? Tylko robimy swoje. Myślę, że to jest dobre zakończenie tej dzisiejszej rozmowy, chociaż mogłaby się ona toczyć, bo ciekawie tutaj się zrobiło. Te czasy są bardzo zmienne, więc myślę, że w tych ciekawych, zmiennych czasach, to jest zmiana, my też powinniśmy zmienić swoje nawyki codzienne, gospodarcze, zawodowe i przeróżne, bo tylko zmiana daje jakiś efekt zmienny. Przecież wiemy, że Niemcy się zmieniają. Niemcy się zmieniają, nasz sąsiad się zmienia, ale skoro oni chcieli, żebyśmy grali tak jak oni, śpiewali tak jak oni nam pokażą z nut, no to chyba to nie o to chodzi. Fajnie by było, żebyśmy wreszcie mieli pomysł na siebie jako kraj. Myślę, że my jako jednostki mamy, no właśnie pytanie, jak to zrobić, żeby wspólnie podziałać? Myślę, że my jako Polacy też jeszcze mamy coś takiego, takie zaufanie do siebie, ale niekoniecznie do drugiego Polaka. I to też myślę, że warto zmienić. Warto się po prostu polubić. Pamiętam, że właśnie kiedyś Szwajcarzy, też w takim wywiadzie jednym słyszałem i szwajcarski przedsiębiorca powiedział, wy jako Polacy potrzebujecie polubić siebie nawzajem. Bo ten tak zwany kapitał społeczny. Dokładnie prawda? tak. Jako jednostki macie sukcesy, wiele tych sukcesów jest, wiele tych firm kiedyś odnosiło sukcesy, odnosi dzisiaj i będzie odnosić. Kwestia tego, żebyśmy wspólnie polubili siebie. Myślę, że warto po pierwsze kupować od Polaków, rozróżnić polskie firmy, sprawdzić to sobie, gdzie ja kupuję, tankować na polskich stacjach, kupować kawę w polskich restauracjach, korzystać z usług polskich. Można to zrobić, jechać do mniejszego marketu budowlanego, bo też przecież takie są składy budowlane, niekoniecznie. Zastanowić się, gdzie ja wydaję 10-50 zł każdego dnia i dać sobie może takie wyzwanie, powiem już po polsku, nie powiem challenge, zobaczcie, nawet słownictwo zmienić, bo od tego się przecież zaczyna. Czyli robię sobie wyzwanie i zastanawiam się, gdzie dzisiaj wydać 10 zł, żeby to było w polskim sklepie. Tylko 10. To jest bardzo łatwe zadanie. Nie wszystkie pieniądze. Mogę coś jeszcze powiedzieć? Proszę, bardzo. Bo to jest właśnie coś, co mi wytłumaczył ktoś,
Co usłyszał od Amerykanów w latach 90., jak tutaj zaczęła się tak naprawdę grabież majątku narodowego, czyli tak zwana prywatyzacja. I właśnie ten mój znajomy usłyszał od Amerykanów: co wy robicie? Przecież wy po prostu szykujecie sobie jakąś katastrofę, bo to przecież działa tak. Ja mam 100 zł i ja pójdę do mojego, nie wiem, sąsiada, który jest fryzjerem i zostawię tam to 100 zł. Ten fryzjer wyda to 100 zł potem u szewca, ten szewc w jakimś lokalnym sklepie, to 100 zł krąży i to 100 zł kiedyś do mnie wróci, ale jeszcze powiększone, prawda? Bo jak pieniądz krąży, no to coś buduje. Ale jeśli teraz wezmę to 100 zł i pójdę od razu, nie wiem, do fryzjera amerykańskiego, jakiejś amerykańskiej sieciówki, to 100 zł pojedzie do Stanów. Ono już nie zostanie, prawda, potem wydane gdzieś indziej, już nie będzie tej cyrkulacji, tych pieniędzy będzie brakować. Tych pieniędzy będzie coraz mniej. I jak popatrzymy na deficyt budżetowy, to jest właśnie skutek tego. I to jest tak prosty przykład, więc się tym dzielę, bo to daje, prawda, do myślenia. Tak. Te pieniądze muszą zostać tutaj, bo jeśli one są tutaj, one pracują i one kiedyś do nas wrócą i to pomnożone, prawda, bo kapitał, który krąży, on się pomnaża. Ale jeśli ten system jest nieszczelny, jeśli te pieniądze coraz bardziej wypływają, zostaje coraz mniej, jak ten i przyrost jest coraz mniejszy i kiedyś tych pieniędzy nie będzie, one do nas nie wrócą. Dlatego to jest tak ważne, żeby właśnie autentycznie pilnować tego, gdzie te pieniądze zostają, gdzie je wydajemy, żeby zostały tutaj, bo one wtedy będą na nas pracować. I nawet jeśli, bo ktoś powie, ale nie wiem, w markecie jest taniej, prawda? Są ludzie, którzy są tak biedni, nie mają wyboru. Jak ktoś nie ma co jeść, to w tym momencie po prostu kupuje to, na co go stać. Ale jest dużo osób, które naprawdę mają już wybór i mogą kupić droższą żywność, ale właśnie u lokalnego producenta. I w tym momencie tutaj ludzi się programuje na to, że najważniejsze jest to, żeby było najtaniej, a taki Lidl jest w stanie zejść z ceny, ponieważ jest największym dyskontem w Europie i wystarczy, że na wszystkim będzie miał marży, nie wiem, 50 centów, to jeśli się popatrzy na wszystkie jego filie, to i tak zarobi miliardy, prawda? Jeśli jest jeden lokalny sklep, on musi mieć wyższą marżę, bo inaczej nie przetrwa, bo to jest czysta matematyka. Więc teraz, jeśli kierujemy się tylko i wyłącznie tą ceną, to w tym momencie właśnie uprzywilejowujemy takie wielkie korporacje, bo one zarobią na tych wielkich marżach. I to już jest nasz wybór. Czy szukamy tego, co taniej i idziemy do Lidla, czy wydamy więcej pieniędzy, ale idziemy do naszego wiejskiego sklepu, bo chcemy, żeby właściciel tego sklepu te pieniądze miał, on je gdzieś wyda, prawda, gdzieś tam, u jakiegoś tam lokalnego mechanika i tak dalej i te pieniądze mogą kiedyś do nas wrócić. To jest naprawdę ważne i to jest w ogóle podstawowa wiedza. Często pytacie właśnie, co zrobić. No to tutaj macie świetny przykład, co zrobić, czyli można to nazwać patriotyzmem gospodarczym i wyborem portfelem, no bo codziennie wydajecie... i inwestowaniem w siebie, swoją przyszłość. Tak, inwestowanie w swoją przyszłość. Często mówicie, no ale co ja mogę zrobić? Właśnie zastanów się, nawet sobie spisz, zresztą robicie to, bo mamy przecież metamorfozę finansową i widzicie, w jaki sposób poukładać swoje finanse, ile wydajecie, ile w budżecie codziennym, obojętnie czy mieszkacie w mieście czy na wsi, tych pieniędzy wydajecie. I teraz przesuńcie jakiś strumień tych pieniędzy. Nie od razu wszystko, bo ktoś powie, no ale u mnie jest tylko Lidl. Okej, znajdź sklep inny. Ja wiem z dobrych źródeł od człowieka, który obsługuje wszystkie Lidle w Polsce, że mają ogromny problem teraz, bo mnóstwo Ukraińców odpłynęło, więc oni ten wzrost, do którego byli przyzwyczajeni przez ostatnie lata, mają teraz ogromne spadki w Polsce, więc teraz od nas zależy, czy wzrosty będzie miał Lewiatan, czy wzrosty będzie... Czy im pomożemy pogłębić własny problem. Ja nic nie sugeruję. Czy my będziemy robić zakupy w Lewiatanie, czy będziemy robić zakupy w Dino, czy będziemy robić zakupy właśnie w innych sieciach polskich. Tak, przez online też, można online, przez internet. Dokładnie. Jest wielu producentów, którzy działają po prostu przez internet. I możecie zamawiać właśnie przez DHL-a albo przez Impost, polską firmę, więc też to jest wybór. Czasami mamy to oznaczone i wystarczy to po prostu zmienić. To jest taka sama wysyłka, albo darmowa, albo za te paręnaście złotych cena jest ta sama. Kwestia wyborów. Pytacie, co robić? Właśnie od tego zacząć. Każdy to może. Jeśli płacicie kartą, pytacie kartą czy gotówką. Jeśli płacicie kartą, zapłaćcie w wielkich korporacyjnych sieciówkach kartą. Niech zapłacą tą prowizję, skoro mówią, że to jest takie super. Tak robię. A gotówką zapłaćcie właśnie w mniejszym sklepie, żeby ta gotówka została. Myślę, że wiemy, co robić. Na zakończenie taka krótka instrukcja obsługi, w jaki sposób tą wiedzę wykorzystać. Myślę, że każdy z was może to zrobić. Nie daliśmy wam tu trudnego zadania, tylko bardzo łatwe. Jak jutro 100 zł miliona Polaków trafi w ręce polskich przedsiębiorców,
Sami policzcie, jakie to są kwoty, a to jest tylko 100 zł. To jest tylko 100 zł, a wiemy, że codziennie przepływa przez nasze wydatki dużo więcej i nie ma miliona Polaków, tylko nas jest prawie 40 milionów. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Bardzo dziękuję, Magdo. Ja również. Z wielką nadzieją idziemy w świat, robić swoje. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.